Dzień dobry. Dziś takie krótkie porównanie, pokaz możliwości dwóch wykrywaczy Deusa 1 i Deusa 2 na cewkach dziewiątkach. Przy czym będzie to zrobione na sonarze. Programu Sonar używam, przepraszam, programu Sonar w Deusie 2 używam do poszukiwań na polach ornych, tak można powiedzieć. W tej wersji, którą tutaj Wam teraz pokażę, nie? Czyli wychodzę z programu numer 2, czyli programu Sensitive 3-tonowego. Co ja tutaj zmieniam? Zmieniam dyskryminację na -6,4. 3 tony pozostawiam. Co do ustawień audio, to mam ustawione aktualnie tutaj tak, chociaż to mam na 9, czasami na 8, jeśli chodzi o tone break żelaza, czyli do 0,8 jest to wszystko sygnał żelaza, natomiast wszystko powyżej jest identyfikowane wysokim tonem 881, tak jak w standardowym programie Sonar. Co tu jeszcze? A jeszcze Wam pokażę. Eksperckie 0,8. Tutaj tak. Co do ustawień pozostałych, pozostawiam notcha niezmienionego. Silencer również niezmieniony, w tym programie jest 1. Czułość na początek myślę 90. Frequency max zmniejszyłem do 24. Często pomaga to, by wykrywacz był troszeczkę bardziej stabilny, żeby nam nie trzaskał wysokimi tonami i średnimi. Reaktywność podwyższyłem do 3. No i taki sonar, włączyłem duże cyfry. Pierwszy cel, niebieski tutaj taki kapselek, to jest kawałeczek brązu, który kiedyś był na głębokości 14 cm. Jak widzicie, wykrywacz to bierze. Teraz tak, tutaj jest bardzo ważny cel i chciałbym, żebyście się na nim skupili. To jest żelazo, trudne żelazo, które znajduje się tutaj od dawna, nigdy go nie wykopałem. Jak słyszycie, nawet jeśli jest wysoki ton, to przebija się troszeczkę nuty żelaznej, prawda? Dobra, kolejny cel to 10-groszówka, która kiedyś była chyba na 18. Bez problemu. I ostatni cel to sreberko, które powinno być identyfikowane na 62 mniej więcej. Jest ono najtrudniejszym celem na tym polu. Tutaj jest taki czerwony znacznik. Posłuchajcie. 63. Troszeczkę trudniej, nie? Jest to jednak zupełnie coś innego, jak takie trudne żelazo, które jest tutaj, które jest mocne. A tutaj jest troszeczkę niżej. Dobra, chciałem jeszcze pokazać czułość niższą. Zwykle często używam tej czułości 85, a nawet 80 czy 75. Posłuchajcie, jak będzie to brzmiało. Przejdę jeszcze raz. Kawałek brązu, żelazo, 10-groszówka. Sreberko. Idealnie. No to może jednak 75. Wiecie, te głębokości są dokładnie tak dopasowane do głębokości, na których znajdujemy na polach ornych, nie? Kawałek brązu, żelazo, nic się nie zmienia. To była 10-groszówka na 18 i sreberko na 18.
również na czułości 75 jest wykrywane. No to chyba macie pogląd, jak to fajnie wygląda. Myślę, że całkiem przyjemnie. Teraz będzie pora na Deusa 1. Nie mam tutaj kamery, by te filmy później łączyć, zresztą mi się za zaproszeniem nie chce. Montaż to w ogóle moja bajka, zresztą sami widzicie w filmach. Dzisiaj dokładnie nagrywam telefonem. Dobra. Deus 1 z cewką 9-calową białą HF i również w programie Sonar. Włączam głośnik, Sonar, ustawienia, 3 tony. Co my tu mamy? Tu jest 8, tak pozostawię. Dyskryminacja 6,4, czułość to jest wyjściowa 80, ale damy 90, jak było na początku w tamtym wykrywaczu. Reaktywność 3, podobnie jak było tam. Sygnał akustyczny, czyli audio gain na 4, tak jak było. Cewki, to jest bodajże cewka numer 2, powinno ją tutaj wykryć za chwilę. Myślę, że jest. Kwestia strojenia do gruntu. Pompowanie. Ja się tutaj ładuję na 86. Damy mu 3 kliknięcia wyżej, by zachować pewną stabilność. No i zaczynam, nie? Myślę, że mimo, że telefon jest wyłączony, EMI nam tutaj troszeczkę przeszkadza. Chociaż nie, to raczej gruntowo. Chociaż spróbuję coś tutaj poczarować w eksperckich. Na te 30 może będzie spokojniej. Tak, jest spokojniej. Kawałek brązu. Może to ostatni deszcz. Teraz to żelazo, na które prosiłem, byście zwrócili uwagę. Również ten wysoki ton się przebija, ale dla mnie jest tutaj więcej tej nuty żelaza. 10-groszówka. Jasne, że identyfikacja nie jest prawdziwa, bo jest to Deus 1. Teraz tutaj takie trudne żelazo. Możecie porównać, jak to wyglądało w Deusie 2 i sreberko. Przebija się tam cichutko, nie? Jednak wiadomo, Deus 1 ma bardziej analogową duszę, czyli po prostu analogową i więcej mamy tych szumów, tak jak w radiu z pokrętełkami, prawda, lampowym. To wszystko nie jest takie wyczyszczone, ale w pełni czytelne, nie? Grunt zmienił się na 84 i te, że tak powiem, chrobotania tego gruntu można zmienić, zniżając troszeczkę, jadąc z gruntem w dół. Zdecydowanie ten sygnał jest czytelniejszy, nie? To jest wielki błąd używania takich stałych nastaw gruntu w programie pełne tony, dlatego że jeśli bym ustawił grunt na 88, to mam o wiele więcej szumów gruntu, bo to nie żelazo, ale grunt. Jeśli natomiast szedłbym z tego gruntu do wartości 85,
czytelność sygnału jest znacznie lepsza. Więc nie używajcie w ogóle, w Deusie nie używajcie takiego czegoś jak grunt stały, na przykład 88, nie? Bo jest to lipa, że tak powiem, bo tutaj akurat to słychać, nie? Że ta mineralizacja nam te cele połyka, ale jeśli będziecie tego stosować taką stałą nastawę gruntu, no to nie będziecie tego słyszeli. Tu akurat w pewnych tonach to jest bardzo słyszalne. Ale na przykład w pitchu by już nie było. Dobra, co mogę zrobić więcej? Spróbuję zmniejszyć czułość tego wykrywacza do tego mojego wyjściowego w tym akurat programie do 85. Kawałeczek brązu. Żelazo. 10-groszówka. Sreberko. Co mogę zrobić więcej? Mogę spróbować czułości 75, tak jak zrobiłem to z Deusem. Czułość 75, cewka biała, 9-calowa. Żelazo. 10-groszówka. Sreberko na 18. No, myślę, że coś takiego będzie dla Was interesujące, bo widzieliście dwa wykrywacze z różnych, można powiedzieć, epok. Sami możecie sobie ocenić, co Wam się bardziej podobało w kwestii na przykład audio, który wykrywacz Wam bardziej przypadł do gustu. No wiadomo, cenowo to jest przepaść, że tak powiem, bo takiego Deusa to można by teraz poskładać za, powiedzmy, 2000, myślę, z panelem takiego Deusa 1, nie? No, tak to wygląda, nie? Zwróćcie uwagę na tą właśnie analogową duszę Deusa 1, na ten szum, który jest, na ten szum, który musicie troszeczkę doświadczenia mieć, żeby skorygować w odpowiedni sposób, by nie był zbyt dominujący, by Wam tych sygnałów nie zakłócał. Deus 2 jest wykrywaczem o wiele łatwiejszym, jeśli chodzi o posługiwanie się nim, dlatego że nawet programy fabryczne przy odpowiednim ustawieniu czułości działają doskonale i są zupełnie wystarczające. Nie trzeba cudować żadnymi wymyślnymi cudami, które niszczą tone breakiem czy dyskryminacją, bo w sumie jest to samo. Wykrywalność celi, na przykład ustawiając tone break na 32 czy na 40, 32 czy 40% skali tego Deusa eliminujecie. Nie wykrywacie tych celi. No, więc myślę, że fajne porównanie Deusa 1 i Deusa 2 na drobnych celach, nie? Daje dużo do myślenia. Na dziś to wszystko, trzymać, do usłyszenia.